Witajcie widzowie mojego kanału, witam wszystkich widzów. Tutaj moje gołąbki, jest ciemno, więc tego nie widać, siedzą w wolierce. Ostatnio były szczepione przez Tomka z salgenem i na ospę, znaczy na salmonellę i na ospę. Dzisiaj znowu siedzą w wolierze, no bo trzeba było w gołębniku zrobić porządek. Dziś już śniegu u nas nie ma. Dziwne komentarze, skąd wziąłem śnieg, jak na filmach u mnie był śnieg. Także chciałem powiedzieć, że koledzy do mnie dzwonią. Dosyć... jeszcze z jedną ręką będę nagrywał, jedną będę układał. Koledzy do mnie dzwonią. Niestety muszę odrzucać, bo jak dzwonicie do godziny 15, to jestem w pracy. Więc muszę was odrzucić, więc pisałem, że proszę o SMS-a, więc mnóstwo mam telefonów, ale jak koledzy się chcecie ze mną skontaktować, to musicie po godzinie 15, w sumie wtedy jest pół godziny czasu, żeby do mnie zadzwonić. Później od 16 do 18, 19 znowu mam jakieś zajęcia dodatkowe. Z córką tam jadę na zajęcia i tak dalej. I w sumie jestem od 19 do 20 czy 21 coś tam dostępny. I w tym czasie można dzwonić, także poza weekendami to nie dodzwonicie się do mnie do południa, bo nie jestem w stanie odebrać telefonu, w pracy nie odbieram. Mnóstwo pytań różnych. Wyślijcie SMS-a. Także ostatnio wrzuciłem filmik z Tomkiem Klimczakiem o szczepieniach. Dzień wcześniej akurat szczepiłem moje gołąbki. No a dzisiaj tutaj troszkę tak wygląda gołębnik, gołębie na wolierce. I tutaj wpuszczę samczyki. To są rozdzielone i samczyki przewarłem. Mają dodatkowe takie siodełko. Ciężko jedną ręką wszystko. O. Tak, tu mają siodełko. Zaraz tu puszczę samczyki, żeby tu sobie weszły. One chwilowo przebywają tutaj. Chłopaki przebywają tutaj. To są moje samce. A może wam ich kilka pokażę. Jak już tu wszystkie siedzą w shortach na YouTubie. I chyba tak zrobię. Może złapię kilka sztuk. O, pobiły się, bo widzę pokrwawione. No, także niezłą imprezę miały chłopaki. O, tam jest wanlunek. O, w sumie tak, wezmę i kilka wam zaprezentuję. Rudy. Tam na rozkładzie mam jego syna płowego. Prezentowałem go do sprzedaży. Tu też rudy. Tam sztol 901. Tu jeszcze stary Kubuś powinien być. Gdzie jest Kubuś? A, chodzi po ziemi Kubuś. Także zaraz wam tu pokażę kilka samczyków. W sumie jest noc, to nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tu jest rudzielec. Tak wyglądają moje rude. Jego siostra też już jest w rozpłodzie. Jego syn jest w rozpłodzie. Oko nie będzie nic widać, bo jest za ciemno. Ale w ten sposób się prezentuje. Mamy noc, to nie ma takiego fajnego światła. On wygląda jak ciemny, a to jest krwisto ciemny rudy. Mięśnie. A może jednak coś widać. Tak wygląda. Puścimy go tam. Mam je pod ręką. Dzisiaj będą miały głodówkę te samczyki, bo już mi się nie chce. Wody się napiły, a żarcia nie dostaną. Znaczy tam mają w sumie w karmniku, więc
Samice będą miały głodówkę, ale przyda się im pupy trochę. Tu jest syn Grytki i Prangę. Tata to wnuk Ringlose od Prangę. Mama to stara Grytka. Jeden z wielu braci. Taki sobie gołąbek. Oczka nie będzie widać, bo to nawet w dobrym świetle ledwo co widać, nie widać tego co na żywo. A tak dostojnie się prezentuje. O, jaki dziamdziolek. Myślę, że jest śliczny. Wrzuciłem tam filmik z informacją, że ogarniam wysyłkę, bo jest problem z tą wysyłką. Wielu kolegów dzwoniło, że niedaleko mają, nie mogą przyjechać, bo oczywiście najbardziej zapraszam do przyjazdu na żywo do obejrzenia gołąbków. Ci co przyjeżdżają z pustymi rękami nie odjeżdżają, a tak powiem jakoś wszyscy młode zamawiają. Już mam obrączki, też przywożą obrączki, wysyłają, przyszły z innych oddziałów do obrączkowania i młodziaków, bo jak to bywa, koledzy nie chcą się chwalić, od kogo biorą gołąbki, także obrączki już od was zaczynam zbierać. Aha, tu jak on wygląda. O. Rudzielec ze Starej Rudej, tu jest kilku braci, także to co powiedziałem, ogarniam wysyłki, ponieważ nie ma poczty, nie ma co na nią liczyć, trzeba sobie radzić samemu, prywatnie, także wysyłka jak najbardziej jest realna, bo cóż zrobić. O jak dalsza. Są świeżo po... O, coś tam wskakuje. Gamoń. Taki trójkąt na plecach. Kolejny sztol. Dziobek, ale o plecka. Na żywo jeszcze lepiej wyglądają. Tak jak te oczy na żywo lepiej wyglądają, tak oczka. To są moje sztole. Jeden z kilku braci po starej sztolce. I to są syny Rudego 1400, czyli wnuki Rudego 204. To ich dziadek to Rudy 204. Rudy 204. Myślę, że kapitalny gołąbek. Także śliczność. Tu jest wnuk 1726 Tadeusza Pałki, bezpośredni syn 901. Rakieta. To jest rezerwowa taka baza rozpłodowa na moim gołębniku. Tak śmiesznie to. Aha, tak śmiesznie to nagrywa. No cóż, nic nie poradzimy. Piękny jest. Tu każdego jednego co złapie, to kolejny syn Van Luna. Kolejny syn Van Luna. Tylko że nakrapiany. Tych niepstrych jest mało. Taki dłuższy, to są dłuższe gołębie. Kolejny synek Van Luna.
Kolejny syn 901. I sztola, bo tata sztol. Samczyk, rocznik 2015, czyli 10-latek. Ten jeden brat wcześniejszy to był 2014 rocznik, czyli 11-latek. Sztolek jest tatą. Kolejny syn starej Grytki i prangę wnuka Ringlozę. Kolejny na moim gołębniku. Także tutaj samce są. Dziś na koniec tutaj właśnie hejterzy. Mogę wam powiedzieć, że mają świeżo wysprzątany gołębnik, więc idą do świeżych cel. Tu siedziały, jak już ich tu przełapałem, no to już wam pokażę. Złapię, no nie wiem, wszystkich może nie. Ale tu każdy co złapie. Ja łapię je tak losowo. Tak wyglądają wszystkie tu samce u mnie. Można po nich zamówić młode 2025. No i cóż, kolejny syn Van Luna. A co było z nim śmiesznego? Że w lotach gołębi młodych, jak był lotowany, bo był lotowany, on wraz z swoim bratem gniaździakiem przyleciały z lotu, usiadły na wlot, odbiły się w tej samej sekundzie i zrobiły podwójną jedynkę. Wtedy jeszcze można było, czyli podwójną jedynkę gniaździaki. Żeby było śmieszniej, dwa następne usiadły na wlot, wskoczyły, odbiły się w tej samej sekundzie, zrobiły podwójną trójkę. I wiecie, że wszystkie cztery to były rodzeństwo? Wszystkie cztery to były dzieci Van Luna i sztolki. Cała czwórka z jednej pary. 4 pierwsze na oddział. Także to jest jeden z nich. A że zaraz się uda, wpadnie w ręce w drugi, trzeci. Piękniuś. Ten jest najbardziej na ojca. Kto tam widział mojego starego Van Luna na filmie? No to jest jeden z wielu synów. O, jak pięknie. Bratek siedział w pobliżu i się złapał. Ten miał jedynkę na oddział razem ze swoim bratem gniaździakiem, którego przed chwilą puściłem. Także dwa odbiły się w jednej sekundzie, zrobiły oba jedynkę i oba z gniazda kolejne numery. To jest jak najbardziej do sprawdzenia na liście. Także tu bajek nie ma. O. Nie wiem, który z nich jest ładniejszy. Takie trochę tam mają ciasno w tym przedziałku, bo są od samic oddzielone, ponieważ główny nacisk kładę na samicę. To tak powiem, samice siedzą sobie wygodniej, a samce mniej wygodnie. No cóż, coś trzeba wybrać. Oczko. Ale samce są kapitalne do tych samic. To są... Także tu jest brat tego, co pokazałem. I kolejny brat. To jest kolejny brat. Kolejny brat. Z tym, że to jest, tak dokładniej mówiąc, półbrat, bo on jest rok starszy i on był z innej samicy, a też z Van Luna, a tu jest inna mamusia. Tu była matka Ajerka Muller, gołębie na długi dystans, kapitalna samica z 2010 roku, która
Ona mi tej zimy padła, bo była, niestety wiek już ją zmógł, także jego matka tej zimy padła, no ale miała 14 lat. No i niestety była wypuszczana, latała koło domu. O, białe pióreczko. Piękny. Kolejny syn Van Loona. Żeby nie było nudno. Kolejny syn Van Loona. Tylko że 2016 rocznik i Ariel Kampki. Jeszcze rok starszy. Kolejny syn Van Loona. O, on jest taki dłuższy. O, zobaczcie, one wszystkie takie dłuższe są. A stary jeszcze płodzi. Takie są. Kolejny syn Van Loona. Kolejny. Długaśny. Kolejny syn Van Loona. I nie mam tylko dzieci z Van Loona, bo za chwilę mogę wam zacząć pokazywać dzieci szaleńca. A tu akurat syn Van Loona. Tak się prezentuje. No i cóż, może te dzieci szaleńca. 2020 rok, syn szaleńca. Tak wygląda, oczko nie będzie widać, ale taki glazerek. One po kolei wszystkie mają takie glazerki. Taka dość ciekawa budowa sportowa. Może nie za mocna, ale jest tutaj taki gładziutki. Super mięsień, super upierzenie. Takie są dzieci szaleńca. Ten jest szaleńca i z szalonej. Z 17 roku syn szaleńca i szalonej. Kolejny. Oczko takie same. Główeczka. To jest 14. Jakby kogoś interesowało. Syn szaleńca. To są tylko te, co są na tym przedziale. Bo na innych gojemnikach, przedziałach są kolejne. Syn szaleńca. O. Tak tutaj skromnie. No. Syn szaleńca. Kolejny. Niebieska obrączka. To jest inny. Następny. Oj, nie, wyrywaj się. Nerwusku. Plecka. Te nawet mocniejsze. Jedne troszkę mocniejsze, jedne trochę słabsze. Ten więcej upierzenia. Na mięsiu. Mięciutkie upierzenie. Także kolejny syn szaleńca. Idźmy dalej. 18 rocznik. Zgadnijcie. Syn szaleńca. Oczka nie widać, też taki glazer. Kolejny. Syn szaleńca. Plecka. Jakbyś ktoś chciał zakupić wnuki szaleńca, to nie ma problemu. Jak ktoś by chciał zakupić 10 wnuków szaleńca, też nie ma problemu. Naprawdę. Synów i córek trochę na gołębniku mamy. Także syn szaleńca. Proszę bardzo. Idźmy dalej. O, coraz trudniej się szuka tych synów szaleńca, ale jest kolejny syn szaleńca. Tam był 14, tu z 17 roku 4. Też 17 rocznik. Kolejny syn szaleńca. Taki sam. Proszę bardzo. Był tu jeszcze jeden z 16, ale go będzie w rozpłodzie sparowany. Także tu potem był jeszcze z 18. Nie wiem, ile ich pokazałem, tych synów. Na pewno jeszcze mam ich 3 razy więcej niż wam pokazałem. Jeden z Kubusiów. Znaczy, Kubuś to był jego tata. A Kubusiami nazywam wszystkie te dzieci. Ten wydał 3. lotnika oddziału między innymi. Wydał roczną z 10 konkursami, co koledze
sprezentowałem za roczną 10, za dwulatkę 9. To ostatnimi czasy w sąsiednim oddziału dla 22 roku jest jego córeczka. Jeden z Kubusi. Mam ich też kilku braci. Jego brat wydał 3. lotniczkę okręgu w kategorii B, 4. w kategorii H. Tak, potem jeszcze no wiele. Jego kolejny brat wydał 3 lotniki oddziału. Tego brata sprzedałem z tych 3 lotników oddziału, co wydał. A nawet niektóre bracia u mnie nie były, tak powiem, łączone. No bo z racji tylu dzieci szaleńca, Kubusiów, no nawet się nie wszystkie załapały na to, żeby po nich wychować młode. Więc jakby nie do końca nawet wszystkie są wykorzystane. A cała rodzina Kubusia kapitalnie tak wygląda, dostojny samol. By to powiedzieć, dawno wam syna Van Loona nie pokazałem. Syn Van Loona i Sztolki. Jakby ktoś jeszcze nie widział na mojego filmach, no to kolejny. Kolejny syn Van Loona i Sztolki tutaj w tym przedziale. Rocznik 2.15. Tak? 2.15. Rocznik 2015. Tak się prezentuje. Kolejny Van Loonek. Który to? Ktoś się doliczył? Ja nie wiem, czy ja ich policzyłem w ogóle. W sumie nie liczyłem ich nigdy. Dzieci szaleńca jakoś nigdy. Liczyłem do któregoś roku. Ile ich miałem, w jednym roku policzyłem, a potem już nie liczyłem. Z Van Loona też już nie liczę. Też nie liczyłem. To jeden z braci Kubusia, tylko że młodszy. Młodziutki, 17 rocznik. I ja z niego młodych za bardzo nie wypuściłem sobie. No bo z tych innych puszczałem. Czyli ile ma lat? 8 lat i jeszcze się nie załapał na młode, żeby w mojej hodowli z niego zostały. Ale jest. Dobrze, że jest. Dobrze, że jest. Po nim młode gdzieś tam szły do ludzi. U mnie, powiem szczerze, nie ma chyba ani jednego z niego młodego. Nie załapał się na rozpłód. Po prostu nigdy nie puściłem. Nie wiem, czy jest dobry, czy zły w rozpłodzie. Każdego z braci, którego wypróbowałem, to był dobry w rozpłodzie. 2 tych braci, czy 3 sprzedałem. No ten jeszcze jest na mojej hodowli. Może czas na rudę. On nie jest ciemny. On jest rudy. Rudy po mojej starej rudej z 13 roku. Kolejny jej syn. Kolejny syn. Teraz czas przyszedł na rudę. Na moje rudę. Co do jeszcze tych gołąbków. Ktoś tam narzeka. No, żeby taki materiał sobie zgromadzić, to trzeba było gołębi przesiać przez loty, przez lata. Bardzo wiele, żeby te gołębie zostały. Tak naprawdę to są bracia z 5, z 6 par gołębie. Taka prawda, to nie są każdy różny z innej parafii. To jest wszystko rodzina, bo te rude są z sztolami spokrewnione. Tam była samiec za partnerka, był sztol. To jest rodzina. Tu kolejny brat rudy, tylko że połowy rudy. Było tych rudych tu więcej, z tym, że jak jego brat wydał najlepszego lotnika oddziału, który zresztą też jest w rozpłodzie, po jego bracie ten najlepszy lotnik oddziału będzie naparowany na Porsche, oryginalną Porsche, wnuczkę Porsche 911, imbredowaną
87,5%. Także tam jest tylko jeden obcy gołąb. Jakby na 8 gołębi to jest 7 z Porsche, jakby licząc rodziców, i jeden tylko obcy, którym jest New Kim. Także został przeniesiony jego brat do rozpłodu, a syn też jest w rozpłodzie, ten najlepszy lotnik w oddziału, bo wszystkie konkursy zrobił w 30 na oddział się zmieścił ze wszystkimi konkursami. A to jest z tych moich rudych i rudego 204 oczywiście. Z rudego 204. Także tak to wygląda. No i z szalonej, żeby było śmieszniej, bo rudy 204 był sparowany z szaloną. No i cóż, kolejny brat rudy, teraz jak mówię nakrapiany rudy, taki rudy płowy, ale z flekami. Też młodzieniaszek, 17 rocznik, czyli 8-latek. O, już się tu leją samce, tak? Bo macie tam larytas. Drzwi tam chyba pozamykałem. Zamykałem, żebyście mi tam za daleko nie latały. Tak, bo tu samiczki jeszcze będę musiał dzisiaj puścić. A, także kolejny, jak ktoś chce wiedzieć, przegląd mojego stada, z czego może sobie młódki zamówić, to pokazuję. Kolejny z braci, czyli dostępność 10 kuzynów. Nie ma problemu, bo są i siostry oczywiście. Są i siostry. Jest ich rodzeństwo, bo mamusia jest. Aś ktoś dzwoni do mnie. Kolejny samiec. Dawno grytów nie pokazywałem, prawda? Także tu kolejny gryt. Może trochę przyspieszymy. Kolejny gryt. 17 rocznik. Matka grytka, ojciec wnuk ringlose prange. Kolejny. Także tutaj oryginał od Adama Zenke, jeden z nielicznych obcych gołębi na tym gołębniku. Akurat w latach fajnie się spisał. Miałem od Adama około 50 oryginałów, 60. Z 60 oryginałów, z tych 60 oryginałów 5 jakby zaznaczyło się w hodowli, między innymi ten, nie? Tu sztol z 15 roku. O, sztolek. Kurde, też kapitalny gołąb. 15 rocznik. Jak ktoś nie boi się starych dziadków, to taki dziadek 15, 10-latek może być do sprzedania. Ale proszę nie dzwonić, że on jest, tak powiem, stary i do niczego i tak to traktować, bo to lepiej nie dzwonić, bo gołąb jest wartościowy. Co to tu mamy? A, kolejnego Adama Zenke. To jeden z tych 60 z tej piątki, dokładnie. Raz, dwa, trzy samce. 3 samce i dwie samice. No piątki, dobrze powiedziałem. To jest. Tam są fabermaszyńskie gołębie. Cóż, tu jest piękny czerwony. Płowkiście widzieli, nieliczna jest ich grupa. A samczyk też jest klasa. Jak stary 18 rocznik. No nie wiem, czy stary, 6-latek, 7-latek. Wow, 7-latek jesteś. Kurde, starzejecie się. Co rok jesteście rok starsze. Ale kapitalny. Powiem, to są takie samce, że jak powiecie, tamten był stary, to ten jest 2012 rocznik. Szczęśliwy 13-latek. Drugi lotnik regionu. Do tej pory wszystko płodne. Ludoklasens. Już go kiedyś pokazywałem, więc nie będę tutaj przeciągał. Pobił się o swoją celę, zharatał. Ma charakter. A, jego braciszek, 14 rocznik. Młodzieniaszek, 11 lat. Ludoklasens. A to się jeszcze jeden syn szaleńca załapał. No, kurde, zapomniałem o nim. Tyle was mam, że o tobie zapomniałem. 2016 rocznik.
16, niebieska obrączka, 16, 9-latek. Wow, 9-latek. To jest po tej wszystko starej rozpłodowej samicy. Kto widział piękne oczy, które pokazywałem, to z tego. Od czasu do czasu trzeba sobie przypomnieć, co tu człowiek ma. Syn Kubusia, kolejny, czyli też 17, też z niego młodych nie ciągnę, bo u mnie się nie załapał. Czyli taki młody gołąb i nigdy w życiu nie było. 68, Adama Zenkę, swoją drogą brak tego poprzedniego siwka. Bracia to są pełni z różnych roczników. O, no to Adamy tu są wszystkie załatwione. Tu swoją drogą najlepszy lotnik oddziału. Najlepszy lotnik oddziału. Pierwszy lotnik oddziału. A nic takiego, z Van Loonów. Najlepszy lotnik oddziału. A, kolejny sztol. Brata już pokazywałem. Po starej sztolce. I równogrudego 204, tyle wystarczy. Kolejny sztolek. O, przyspieszmy trochę. Jeden z kilku czy kilkunastu braci. Wnuk szalonej, żeby było ciekawiej. O. Właśnie tak mi się wydawało, że jeszcze jeden powinien być. To brat z tego samego roku. Tu w sumie jest trójka z tego samego roku. Czwarty jest przeniesiony do rozpłodu. Dwie siostry są w rozpłodzie z tego rocznika. O, także z samego tego jednego rocznika to mam ich 7 z 18. A tu co? Tu co? A, tu kolejny rodzynek. Kolejny rodzynek. A, kolejny lotnik z Van Loona. Dobra. Kolejny ciemny sztol. 217 rocznik. Kolejny ciemny. 2,17. Aż plecka. Wydłużona sylwetka. Przyspieszmy, bo nie wszyscy wytrzymają do końca. No tak, kolejny sztol. 2,17 rocznik. O. Proszę. Tu pokażę rudzielca. Już brata pokazywałem. Kilku braci pokazywałem. Siostry pokazywałem. Taka piękna, co wzbudziła tyle sensacji u wielu. Ojoj, taka sama jak on. To siostrzyczka. Pójdzie do bardzo dobrego hodowcy. Ale pójdzie w ramach wymiany. Tak powiem, wymiany. Kolega tam chce coś rudę sobie dochować. To pójdzie do niego. Sparuje ze swoimi gołębiami w krzyżówce. I rudę sobie zostawi. A nie rudę wrócą do mnie. A samica też wróci do mnie. Także idzie na wypożyczenie. Para, samica i samiec z tej rodziny. Trzeba współpracować. Kolegów wzmacniać. Uczciwie, bo oni też mi uczciwie coś dają. No i tutaj na koniec prezentacji może gołąbków. Kolejny sztol. 2,17 rocznik. Dopiero 8-latek, więc młody gołąb. Kolejny przefantastyczny, piska koło oka. O, jak ten gołąb wygląda. Żeby plecka pokazać. Naprawdę, te gołębie są fantastyczne. Bardzo ciężko coś takiego przynieść. Potem nie dziwne, że dzieci po nich są fajne. Czasami człowiek ciągnie po tych rozpłodowych różnych gołębiach. Ja po nich ostatnio dla siebie nie ciągnąłem młode, bo po lotowych wszystkich gołębiach były sprzedane. Nachowałem trochę fajnego materiału z różnych obcych gołębi, ale po prostu te własne są zaniedbane. No fakt, że są, ale one się starzeją, z roku na rok są starsze. I tak to wygląda, że tu z tych zaprezentowanych samczyków najmłodszy był rocznik 2,18, czyli najmłodszy był
7-latek. No tak, 2,18 to był najmłodszy gamoń, 7-letni. A wy mi mówicie czasami, jak dzwonią ludzie, że 5-latek czy 6-latek to stary gołąb. To są te stare gołębie, o których wam mówiłem, hodowcom, którzy ze mną rozmawiali. Od 7 do 13-latka. Z 6 roczników są, ale najmłodszy jest 2,18, a 2,12 najstarszy to z 7. Także 13-latek najstarszy, a najmłodszy 7-latek. No i o co sądzicie o moim rozpłodzie tu w samcach? Oczywiście mam młodsze rodzeństwo jeszcze, ale tu akurat mi wygodnie, mają swoje cele zajęte i one tu sobie urzędują. Taka gromadka. O, jedziemy dalej. Tutaj one siedziały. Zaprezentowałem gamoni. Nie zamknąłem jakiegoś, żeby samiczki tu odpuścić. I samczyki idą do pierdla. A co ty tu robisz, Kubuś? Zjeżdżaj. Już byś się zakamuflował, co? O, tu mają jak mają. Wodę macie? Nie musicie mieć, bo żeście się napiły. Zamykamy interes. Tu muszę remonty poprzeprowadzać, bo niestety tu się coś już w pewnym sklęsie troszkę podziurawiło. I tu są moje samczyki, te, które zawsze tu widzicie. A teraz wam je pokazałem. Jakby ktoś chciał młode z nich w sezonie 2025, to cały pierwszy lęk po nich jest do nabycia, bo ja jeszcze mam inne, po których zawsze sobie mogę coś odchować. Także dla mnie będą po kitlach Porsche. Zobaczymy, co te nowości, a po tych mogę wam sprzedać, bo to są już wypróbowane gołębie. A żal się czasami zastanawiam, że powinienem po nich sobie puszczać, a może z Porszów kitlów sprzedać. Nie wiem. W sumie powiedzcie w komentarzu, czy powinienem sobie zostawić z nich młode, a po tych Porsche kitlach, Pitbullach, Saganach, Rico i całej spółce sprzedać, Mendrysę i inne. Czy chcecie po nich młode, a sobie mam zostawić po kitlach, Pitbullach. No, jak to zrobić? Jak to, panowie i panie, zrobić? Dzisiaj się narobiłem trochę. Zmęczony jestem. Ale mają czyściutko. Na jakiś czas będzie spokój. Jeszcze muszę coś z pojnikami zrobić. To może się hejterzy ode mnie odwalą. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Dziewczyny, zapraszam do środka. Dziewczyny, chodźcie. Tak, dziewczyny siedziały na wolierze. To są szczęśliwe żony tych panów. O, to moja rozpłodowa z 2012 roku. Też lata koło domu. Babcia, która tu jest. Miałem pokazać samiczkę do kolegi. Dokładnie, gołąbka dla kolegi miałem pokazać, który pójdzie. Właśnie, muszę go złapać. Baterii mam dla hodowcy z oddziału sierp. Chcę nagrać młódka. Gdzieś ty się schował, bo on tu między nimi siedzi. Gdzie ty jesteś? Nakrapiana samiczka. Tu jest, ją złapałem. Już się kończy pierzyć. To jest dla kolegi. 2,950. Ostatnia lotka. Akurat się spierzy. No i oczu też powinno być. Także tak wygląda. Dla kolegi sierpc. Za wielu kolegom nie poobiecywałem jeszcze, bo dużo późnych. Czy w ogóle nie ma późnych, tylko po prostu nikogo, że mam późne, a ja mu się pochwaliłem i ją zgania. Są już damy.
dla Białku Golek Lublina, który tam mówi. Tylko tak powiem, czekam na finalizację, tysiące niego tego trzymam. No i tyle. Także dla Ciebie samiczka. Jak nie chcesz, to zostanie u mnie. Będzie miał swoją robotę. Do tych starych dziadków przydać młoda pani. Hehe. Ciekawe, ilu osób wytrzymie, żeby obejrzeć cały film. Ale jak ktoś chce coś nabyć, to ma ładny przegląd moich gołębi. O, tu też przepiękna samica. Coś chyba telefon już słabo chodzi, bo coś jakoś zrywa. Taśmy włączyć, drodzy hejterzy. Nie ma kup, tylko świeże z dzisiaj. I to takie widzę dosyć ładne, okrągłe. Po szczepieniu. Jeszcze te kratki, no ale na wszystko sił brakło, żeby przeczyścić. No, to też będzie można zobaczyć, jak po szczepieniu się czują. Taśmy udało się uruchomić i także tak tu wygląda. Na tym czas chyba kończyć filmik. Tam, no można by to jeszcze troszkę powymiatać, ale tak z grubsza, że tak powiem, ogarnięte. Taśmy włączyłem, na szczęście wytrzymały, trochę im pomogłem i wszystko jest opanowane. Dzisiaj macie głodówkę, bo to dzisiaj nie będziecie jeść, jest odwilż. No, a tam samice skaczą obok, też im się coś nie podoba. I co? Tak, jak przy okazji rodzić sobie gołąbki na samczyki i samiczki. Zobaczymy, czy się jakieś jeszcze oszuści znajdą. Wśród samiczek samczyki, a wśród samiczyków samiczki. No ale tutaj samczyki mogą sobie cele zajmować. Zaszczepione są, no i za parę dni Wam pokażę, jak to tu wygląda. Dziś jest tak. I tyle. Będę Was informował, co się dzieje. Teraz wystawa ogólnopolska najbliższym celem. Jakieś relacje. Tam ktoś napisał w komentarzu, że chce ze mną piątkę przybić, nie ma problemu. Ile będę miał czasu, tyle z kolegami pogadam. Ale nie ukrywam, że to zawsze jest ciężkie, bo tego czasu zawsze brakuje. Po prostu rozmowy są zawsze miłe, a czas płynie nieubłaganie. No ale zobaczymy, ile się paru kolegów się umówiło, że tam chcą pogadać na żywo, przegadać. Może być ciekawie. Zapraszam na stoisko TJ2. Tam będą też mistrzowie świata, podwójni, młodzieżowi. Także będzie ciekawie. Myślę, że na tym stoisku TJ2 będziemy się mogli spotkać i tam ze mną porozmawiać. Będzie to chyba najprostsze